Witam serdecznie. Kolejna część. Przygotujemy sobie wirnik do montażu. Pod światłem dopiero później było widać, że ta wewnętrzna szala łożyska jest przebarwiona. Czyli musiało się to przegrzać albo od samego wirnika, albo od łożyska. Tego łożyska nie umiem dorwać. Prawdopodobnie kupując cały zestaw wirnika przychodzi to z łożyskiem. Jakbym miał jakiegoś znajomego tokarza pod ręką, to by mi wytoczył te rowki pod te o-ringi. Niestety nie mam. Sprawdzałem jeszcze troszeczkę, ten o-ring trzyma. Po prostu się zamontuje to do środka. Jest taki dźwięk. Jest w miarę to szczelne, ale jeszcze zrobimy sztuczkę, żeby troszeczkę to odżywić. Te łożysko sobie... jakoś to trzymam. Też się tym troszeczkę pobawiłem, bo zauważyłem, że chodzi głośno już. Teraz tego nie słychać, ale teraz słychać, że drze i to w każdej pozycji. No więc chyba i tak będzie trzeba to rozebrać i to odświeżyć. No ale przejdźmy do mięsa, jak to się mówi. Mam ściągacz, jakby ktoś był zainteresowany, takie coś. Kupiłem lata temu. Kiedyś troszeczkę to było chyba lepiej wykonane i z lepszych materiałów. No ale tak to jest. Wszystko się robi, żeby było coraz tańsze, nie coraz lepsze. Mam ściągacz. Teoretycznie można by było to zrobić w imadle albo kluczem sobie podeprzeć jakoś i uderzyć, ale szczerze nie ryzykuję. Naprawa jest niskobudżetowa albo bezbudżetowa. Łożysko miałem akurat. Widocznie na stanie, jak jeszcze kumplowi naprawiałem, mam całą taki karton z uszkodzonymi szkwierkami kątowymi, które kiedyś tam naprawiałem. Z 5 robiłem jedną, albo jakieś tam reparaturki robiłem na sztukę, żeby tylko działało. No ale jest jak jest. Nie można mieć wszystkiego w domu, wszystkich części do wszystkiego. Tak sobie, żeby tutaj mi złapało. No i schodzi. Troszeczkę ten zmęczony jest ściągacz już. Okay. A mianowicie tu już nie ma tego ostrza. To powinno być do szpicy, ale już to się skończyło. Teraz pytanie, czy mi się to uda w palcach ściągnąć. Nie. Więc krótka pauza dla Was. Skrzyneczka z wszystkim i niczym. Szukamy coś, żeby tam można było wrzucić do środka, czyli tutaj do środka coś wrzucić, żeby można było wypchać tamto łożysko. Nie pasuje. Jest tutaj za bardzo pasowne, a jak się rozciśnie, to na pewno się zablokuje z moim szczęściem. Taka tulejka plastikowa nie pasuje. Jak to się mówi, grzebanie w takich rzeczach, które są odrzucone. Coś takiego bym potrzebował, tylko że więcej. Jeszcze nie pasuje do końca. Mi to psuje w ogóle koncepcję, ale mamy śrubeczkę.
No i jest zajebiście. Będzie tylko troszeczkę zabawka, żeby to położyć, ale to nie, jeden problem to nie problem. Ok. Tu sobie przytrzymuję tą ręką. Dobra, damy wam zoom. A tutaj, że to jest, widzę, że namagnesowane, to będzie fajnie. I się musimy teraz tutaj oprzeć o to. Już chyba sobie zmienię koncepcję, że tam sobie tą śrubkę jednak tak. Bo wolę, żeby mi się to jakoś tam opierało. No i taka zabawka, jak się nie ma narzędzia, bo się nie chce zejść do warsztatu. Nie podoba mi się to. Bardziej cylinderek. Albo coś takiego, że będzie pasowało. O. No, dobra. Było rozwiązanie, ale spadło. Nie mam zamiaru w tym momencie za tym latać. Tak. Człowiek może być też leniwy. Czasem, jak ja to mówię, 5 minut naokoło zamiast 2 minuty poświęcić na to, co trzeba. I chyba się skończy na tym, że będę musiał po to pójść. Może, że też jest dostuszka. Może będzie pasować? Nie. Coś takiego bardziej? Nie. Chciałbym młotkiem uderzyć, ale z moim szczęściem i oceną stanu technicznego, tak powiedział, 50% tego, nie ryzykowałbym zbytnio walić młotkiem po tym. Nie, za długie. To jest za krótkie, to jest za długie. Coś takiego to zrobić. No, chyba tędy droga. Coś takiego. To sobie oprzemy tu tymczasowo. A później jak będziemy mieli ściągacz, to się troszeczkę dokręcimy. Albo będę po prostu tym kręcił. Dobra. Ściągacz. Brakuje trzeciej ręki, ale czasem trzecią ręką może być magnes. Dajemy sobie magnesik i już to nam nigdzie nie chce uciec, przynajmniej dobrowolnie. Teraz zaś musimy sobie wszystko ustawić na nowo. Jak widać, się wszystko obraca razem. Z jednej strony dobrze, z drugiej źle. Magnes też pomaga, jak i przeszkadza. I teraz potrzebujemy, żeby szczęki nam wlazły tam, gdzie mają. Tym razem bez całości, bo ucieka. I teraz skręcimy przez całość. I czuję, że jest opór. No i w palcach. Czyli dużo nie brakowało. Mamy łożysko. Nawet uszczelniacz nie ucierpiał, ale jestem ciekawy, jak wygląda w środku. Więc jak chcecie użyć ponownie łożysko otwierane, znaczy uszczelniane gumowo, troszkę wam zoomnę, myślę, że będzie widać, albo tak, znając, że ci ucieknie. Otwierajcie sobie łożyska od zewnątrz, tu, bo jak tutaj będzie nieszczelne, to jeszcze tak pół biedy, jak będzie od środka szczelne, to raz, dwa syf na łapie. Tylko teraz się boję, że drugi raz sobie wbiję coś w paluchy.
I co widzimy w łożysku, jest całkowicie suche i jest brudne. Co to oznacza? Że to już jest końcówka eksploatacji. To fajnie tutaj teraz widać wewnątrz, co się prezentuje. Jest po prostu syf. Czyli uszczelniacz musiał już nie trzymać i syf się dostawał do środka, przez co ta wewnętrzna szala widać, że ma inny kolor. Nie, że jest brudna, tylko się przebarwiła od temperatury. O, teraz fajnie to słychać. Ma to po prostu już dość. Jeszcze jakby wyciągliśmy te drugi uszczelniacz. Łatwiej zawsze jest od środka, bo jest tam więcej tej wargi, która jest do podważenia, ale w razie draki już nie wykorzystacie tego, a jak otworzycie z zewnątrz, to jest zawsze szansa, że idzie to wykorzystać. Widać tak samo pełno syfu. To łożysko miało dość. I teraz najlepszy będzie dźwięk. I to wystarczy złom. Tego to sobie odłożymy. Może być na tackę. Tacka w sumie nie jest taka zła. Aż to nie spada aż tak bardzo to wszystko. Teraz tak, to z powrotem. To na lampę. Na lampie mam po prostu neodymki. To na razie na szafkę. I tak, mamy to przygotowane. No tak, to mamy przygotowane. Tu mamy, właśnie, zostało zaraz. Teraz pomyślę, że gdzieś też musi wejść nowe łożysko. Chodzi ciasno. Jest szansa, że to, co było tutaj, było C3, czyli z luzem termicznym, a to może być zwykłe. Czy to będzie jakaś większa różnica? Patrząc na to, że właśnie nie wydawało mi się, bo jest tak 6 na 6 na 17 chyba i 7 na 6 na 17. Więc dobrze, że tego nie rozwaliłem. To sobie spakujemy z powrotem. Zmiana koncepcji. I będziemy po prostu regenerować łożysko. I dlatego mówiłem właśnie, że warto otwierać łożyska z zewnątrz. Teraz te łożysko będziemy montować z powrotem. I na dobrą rzecz mogłem to bez demontażu umyć. Natomiast sobie wziąłem tutaj już taką, powiedzmy, a la wanienkę. Benzynka. I sobie przepłuczemy. Bo musimy się pozbyć tego wszystkiego syfu, co tam w środku jest. Do tego świeży pędzelek. I lecimy z tematem. Widać, że pędzelek zmienił już kolor, bo wyciągamy ten syf, co jest w środku. Nie będzie to służyć tyle, co trzeba, ale robimy regenerację budżetową. W sumie nadaremnie ściągałem tylko łożysko. Jeszcze kamyczki są w środku. Musimy to jeszcze troszeczkę przepłukać. Ładnie umyć, bo musimy się pozbyć wszystkiego syfu, co jest w środku. Ktoś by powiedział, taniej kupić nowe łożysko, tak, ale jak ja mam jechać 20 km po jedno łożysko warte 2 zł maksymalnie, to chyba wolę jednak zregenerować to.
jest troszkę lepiej. No i mniej więcej tak to wygląda, proces czyszczenia łożyska. Ważne, żeby się pozbyć wszystkiego syfu. Szkoda, że sobie nie zrobiłem znaczek, z której strony co było, bo bym mógł je dać w drugą stronę, bo łożysko się non stop kręciło tylko w jedną stronę, a teraz by się kręciło w drugą i troszkę inaczej by się służyło, troszkę lepiej. Dobra. Myślę, że więcej już z tego nie wymyślimy. Teraz sobie wsadzimy to do środka. Czyli zaczynamy sobie zawsze myć od czegoś, co jest bardziej ważne, a później na tym, co jest mniej ważne. Okay. Ścieracze mamy. Później jeszcze je troszeczkę podoginamy w paluchach. Ściągacz się troszeczkę zmęczył, ale nic już nie zrobimy. No i dobra. Powiedzmy, że mamy. To sobie zamkniemy, żeby nie parowało, bo zamiast kupować zmywacz albo coś takiego, to mam normalnie benzynę ekstrakcyjną. Mam to podpisane, jest benzyna ekstrakcyjna. No i dobra. Chodzi jakoś i teraz szybka regeneracja łożysk. Mam smart do łożysk, taki sobie latami kupiłem. Już dykiel po prostu aż jest luźny od tych chemikaliów, co są w środku. I co, mam czysty nożyk i nakładam troszeczkę. Teoretycznie są tabelki nawet, ile smaru ma wejść do łożyska, bo jak będzie za dużo smaru, to łożysko będzie chodzić ciężej, bo non-stop będzie musiało walczyć z oporami mechanicznymi, czyli walczy z tym tawotem, co jest w środku. No i myślę, tyle by wystarczyło. Z racji, że to jest czyste, zostawiam sobie na ściance. Zamykamy od razu, bo tylko tyle potrzebowaliśmy. Teraz szybki zoom dla Was, ile tego tawotu weszło. Tyle. I tak jest na pewno o 5 razy więcej niż powinno być. I teraz sobie wsadzimy uszczelniacz z powrotem. Widać, że jest troszeczkę krzywo. I teraz sobie damy drugi uszczelniacz. No i mamy zregenerowane łożysko. I chodzi tak w miarę ok teraz. Z racji, że wiemy, ta strona uszczelniacza jest uszkodzona, to sobie, z racji, że mamy troszkę smaru na palcach, damy tu i tym uszkodzonym uszczelniaczem damy sobie na zewnątrz. Dlaczego? Bo wentylator, jak będzie pchał powietrze, to najpierw syf będzie chciał dostać się z tej strony, a później z tej strony. Więc tutaj, żeby troszeczkę gorzej będzie ten uszczelniacz trzymał, nie będzie aż tak przeszkadzało. I teraz tak. To mamy część pracującą z przekładnią, która jest tu. Musimy sobie to na coś położyć i to wbić. Jakoś mega mocno się nie trzymało. Więc stawiam na to, że jak to się mówi, moje ulubione urządzenie, czyli młotkiem, damy radę to wbić. Teraz zaś
pudełko z śrubkami i zaraz to będziemy osadzać. No i tak, co sobie przygotowałem? Śrubkę, tak żeby nakrętka tylko łapała za wewnętrzną szalę. To jest troszeczkę wysunięte, żeby weszło tam w otwór, czyli żeby było prowadzenie. Daję sobie na drewnie, czyli stół jest drewniany i widać, że wypada z wirnika gruz. Myślałem, że jak tak się popatrzy, a nie widać światła, bo jest zalakierowany, ale widocznie się mylę. Widocznie po prostu w środku jest gruz. I jeszcze troszeczkę potrzebujemy. Już możemy sobie troszeczkę bardziej skręcić. I lecimy dalej. I jak to wygląda? Jesteśmy w domu. Jedynie teraz, że to obstukaliśmy, część gruzu wypadło, a część nie, to ja sobie wezmę taką... I magia w pojawianiu się syfu znikąd. No i się musi chyba skończyć tym, że będzie trzeba to mega zajebiście wszystko umyć. To jest ok, tylko to będę musiał sobie wziąć na dwór i po prostu wydmuchać kompresorem. Nic to nie daje. Będę musiał to porządnie kompresorem teraz wyczyścić, ponieważ to, co odpadło, będzie powodowało, że to będzie w nierównowadze. No ale zanim przejdziemy do tego etapu, bo jak zawsze za dobrze by było, żeby od razu wszystko poszło dobrze i coś nowego nie wyskoczyło, a tak to jest przy naprawach. Wyczyśmy sobie to. Widać po syfie jest to brudne. Czemu to sobie wyczyścimy? Bo zrobimy sobie tak samo kapitalkę tego łożyska. Ponieważ to tutaj jest też zadziobane. I skoro smarujemy łożyska, to posmarujemy sobie obydwa. I sobie też troszeczkę poprawimy szczelność. Ponieważ te o-ringi nie jestem pewny, że trzymają tak jak powinny. No ale zobaczymy. Może po prostu zostawię tak jak jest, bo przyniosłem sobie takie narzędzia do wyciągania o-ringów, ale zobaczymy. Czy czuć to pod palcem, coś tam wystaje. Bym musiał sobie zmierzyć średnicę w przekładni i ile tutaj wystaje, czy ten o-ring coś łapie, bo poza tym, że ten o-ring może działać jako uszczelniacz, to może od razu też być do pochłaniania drgań, bo jednak młotek udarowy, no to jest młotek udarowy SDS, ma dużo drgań, żeby te drgania nie były przenoszone wszędzie dalej. To tutaj są te o-ringi specjalnie zastosowane. Chyba zaraz będę musiał sobie wziąć jakiś papier. Się robi już ciasno. Już. Dobra. Papier było. To nie jest tutaj najtrudniejsza rzecz. I teraz się zastanawiam, patrząc tu od góry, czy mi się uda ten uszczelniacz ściągnąć. To jest taka gumka. Uda się. Tylko nie wiem do końca, po co to tutaj jest. Może po to, żeby
to doszczelnić. Tu jest normalnie otwór. Ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że to nie było żadne wyważanie, tylko że to są ślady z wtrysku, choć patrząc na to, ile syfu tutaj w tym jest, to nie ma większego znaczenia. Więc dobra, działamy jak podobnie jak ostatnio. Otwieramy sobie łożysko od tej strony i tak samo wyczyszczę i nasmaruję. Umyte. Fajnie się kręci dźwięk średni. To też umyte. Smar. To musi być czyste. I to, co zostało ostatnio, teraz idzie jako pierwsze. Tak jak mówiłem, nie za dużo. Za dużo też szkodzi. Jak damy odpowiednią ilość, to ten smar też będzie izolował przed kolejnym syfem. Zanim dojdzie syf do łożyska, do kulek, do bieżni, będzie musiał się przebić najpierw przez ten cały tawot. Zaraz, jeżeli otwieramy od tej strony, to może nie będzie aż tak źle. Od tej strony idzie od przekładni smar. Tam będzie też nowy za jakiś czas. Więc to, tutaj to sobie zamkniemy. Troszkę rozruszamy. Nie ma tak źle. Myślę, że jest ok. Jedynie teraz muszę to sobie wziąć i wydmuchać, ale to na dworze. Dzisiaj już nie chcę się z tym bawić, bo jak już troszeczkę gruzu z tego wypadło, to no, muszę teraz cały gruz pozbyć się całego gruzu. Więc to mamy, jak to się mówi, przygotowanie wiernika. Może, że nagram, jak to będę czyścił, co z tego wyleci, będzie po prostu kolejna część. Przygotowanie wiernika do ponownego montażu. A, widzicie. Tylko teraz jest pytanie, czy jak ja sobie to założę, to mi to może spaść w trakcie czyszczenia, czy lepiej, żebym nie zapomniał, że to miałem tam. Lepiej sobie to założę. Może nie spadnie. Bo to zazwyczaj jest tak, że poskładane części zostały. Dobra, to jutro bierzemy się za czyszczenie tego na gotowo. Tutaj w tych lamelkach to wszystko też wyczyścimy sobie. To jest zbyt drobny pędzelek, żeby to ogarnąć. No ale łożyska zaś jakiś czas posłużą. Tak, łożyska zamknięte gumowym uszczelniaczem są nasmarowane raz na cały żywot. Tylko że żywot jest zazwyczaj obliczany na żywot szczotek albo ile motogodzin, a tutaj nawet komutator. Nawet nie czuć pod palcem, żeby był schodek za bardzo między zużytą bieżnią a nieużywaną. Więc teoretycznie jeszcze troszeczkę życia w tym zostało sprzęcie. Na zdjęciach będą jeszcze, że tutaj jak powietrze jest wciągane i przepychane przez wirnik, to jest uszkodzony lakier. Nie mam lakieru i chyba nie będę tego izolował, choć to jest troszkę ryzykowne, bo jak za dużo wilgoci będzie, to może po prostu kopać, ale jest to urządzenie drugiej klasy, czyli nie dotykamy żadnego metalowego elementu. Powinno być dobrze, choć przydałby się lakier do uzwojenia.